Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam ciepło na czytaniach miesięcznych na kwiecień i tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przyszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców i później zrobimy czytanie na pracę i finanse w podobnej konfiguracji. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas można mieć takie szersze pojęcie i większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd., itd. Jak obliczyć swój ascendent? W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, gdzie można to zrobić. Bliźnięta, sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Tutaj już karty zaczynają szaleć, więc może będzie to intensywny miesiąc. No dobrze, no, niech wyjdzie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Albo kto? No nieźle. Co odchodzi do przeszłości, co ma szansę się zakończyć? Jakiś chłód, ewentualnie poczucie, że nie macie wpływu na jakąś sytuację. Jak Wy się przedstawiacie? No, pięknie. Słuchajcie, naprawdę wydaje mi się, że to jest fantastyczny miesiąc dla Was. Zresztą chyba nie tylko dla Was. Wydaje mi się, że w ogóle też poprzednie znaki też miały całkiem niezłe przekazy. Jaka będzie dla Was rada? No proszę. Czego nie robić, czego raczej unikać? No, słuchajcie, naprawdę świetne czytanie i nie ukrywam, że pojawiły Wam się dwa asy. Zobaczcie, jest to as buław i as monet i te karty mogłyby jak najbardziej mówić o nowych początkach, gdzieś najprawdopodobniej związanych z pracą czy z miłością, z namiętnością, ale czytanie na pracę będzie zaraz i na miłość również, właściwie zaraz po tym ogólnym. Czytanie na pracę zaraz później. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy do brzegu i zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta cesarzowej. I cesarzowa to karta obfitości. To karta, która przedstawia kobietę, czy tam mężczyznę, to już możecie sobie odwracać, która jest pewna siebie, radosna, zadowolona, ma poczucie, no gdzieś kontroli nad swoim życiem, gdzieś jest, ma takie poczucie, że jest w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Jest to ewidentnie osoba, która czuje się doceniona, osoba, która czuje się jakimś autorytetem i w ogóle mam gdzieś wrażenie, że rozkwita, no na wiosnę, w kwietniu, dlatego, że zobaczcie, no jest to dosłownie karta obfitości, która no jak najbardziej przedstawia rozkwit. Fantastycznie. Jest to też dobry czas na to, aby planować powiększenie rodziny, jeśli rzeczywiście macie na to ochotę. Albo w ogóle, słuchajcie, rozpoczynać nowe przedsięwzięcia biznesowe, ale do tego przejdziemy później. Wybaczcie. Tutaj w ogólnej energii jest dla Was karta asa buław i as buław to mógłby być początek nowego romansu. Jasne, ale do tego przejdziemy później, dlatego że jest to czytanie raczej ogólne. Słuchajcie, as buław sugeruje dosłownie nowy początek związany z takim odrodzeniem, z pasją, z chęcią, z wigorem.
Mam gdzieś wrażenie, że tutaj ewidentnie przejmujecie inicjatywę w tym miesiącu i zabieracie się za gdzieś kreowanie rzeczywistości i za projekty, które wcześniej może były odkładane bądź dopiero planowane. Ewidentnie będzie to intensywny miesiąc, w którym macie w sobie dużo życia i takiej właśnie radości związanej ze spełnianiem siebie. Zobaczcie, as buław i cesarzowa mogą jak najbardziej przedstawiać sytuację, w której ktoś spodziewa się dziecka, więc jeśli chcecie, to rzeczywiście wypadałoby się o to starać w tym miesiącu. Zobaczcie, przychodzi do Was karta pazia kielichów, a paź kielichów to mogłaby być osoba młoda, ewentualnie jakiś lekkoduch lub niedojrzały emocjonalnie do końca. Osoba, która Wam daje dużo radości i zadowolenia. Paź kielichów mógłby też w ogóle mówić o jakiejś propozycji, o czymś niespodziewanym, co przyjdzie gdzieś do Was i wznieci w Was rzeczywiście ten ogień i jakąś radość. Ja nie ukrywam, że paź kielichów to też jest osoba właśnie zadowolona i pełna pogody ducha. I mam gdzieś wrażenie, że z tym paziem kielichów, z kwietniem i z wiosną ewidentnie przychodzi do Was ta energia, więc tutaj tylko po prostu pozazdrościć. Mam też w ogóle wrażenie, że jest w Waszym otoczeniu jakaś życzliwa osoba, może nawet nowa, która gdzieś sprawia, że czujecie się docenieni, docenione, która sprawia, że kwitniecie i tryskacie energią. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi Wam karta Królowej Mieczy, a Królowa Mieczy, czy tam Król Mieczy, to już możecie sobie odwracać tę energię. To mogłaby być osoba związana z urzędem, ze sprawami takimi papierkowymi, związanymi z dokumentami. Jako że ta karta odchodzi do przeszłości, to mi się wydaje, że będzie Wam po prostu łatwiej, z jakąś lekkością, będziecie w stanie takie sprawy rzeczywiście rozwiązać, doprowadzić do końca. Karta Królowej Mieczy ewidentnie też pokazuje osobę, która jest taka zdystansowana emocjonalnie, która nie wie do końca, co się dzieje w jej głowie. Osoba, która gdzieś nie wierzy w swoje możliwości i odgradza się od otoczenia. Ta karta odchodzi do przeszłości, a słuchajcie, na jej miejsce przychodzi cesarzowa i karta asa buław, więc gdzieś mi się wydaje, że tutaj następuje, wybaczcie, takie otwarcie z Waszej strony. Zwłaszcza jeśli wcześniej było jakieś problemy życiowe po prostu. Każdego z nas one dotykają. Zobaczcie, to jest fajne. Jak Wy się przedstawiacie? Bliźnięta, Wy przedstawiacie się jako karta trójki kielichów. I zobaczcie, ta karta przedstawia gdzieś trójkę przyjaciół, znajomych, które gdzieś ze sobą tańczą, świętują. I dosłownie jest to karta radowania się, świętowania, jakiejś uczty. Karta, która sugeruje, że gdzieś w połączeniu z poprzednimi kartami jakieś sprawy związane z właśnie sądem, z rozliczeniami, z dokumentami, gdzieś jesteście w stanie doprowadzić do końca lub wygrać i dlatego może jest tutaj właśnie energia świętowania. Ale w ogóle powiedziałbym, że radujecie się z przyjściem wiosny, dosłownie. Mam też wrażenie, że spędzanie czasu w gronie bliskich naprawdę daje Wam dużo zadowolenia i takie też poczucie, że jesteście osobami, które są potrzebne, które są gdzieś, wykwalifikowane, żeby komuś pomóc, albo mają fantastyczne umiejętności, jeśli chodzi na przykład o gotowanie i gdzieś Wam to sprawia ogromną przyjemność. Tutaj zobaczcie, w Radzie macie kartę asa buław, asa monet. I ta karta sugerowałaby, że rzeczywiście w tym miesiącu wypadałoby inwestować pieniądze w nowe początki związane na przykład z remontami, z nowymi mieszkaniami, z upiększaniem siebie bądź otoczenia, które jest dookoła Was. As monet sugeruje, że wypadałoby w ogóle rozpoczynać nowe rzeczy, albo, jest jeszcze taka jedna rzecz, gdzieś zapuścić korzenie, bo
Zwłaszcza to jest dla osób, które na przykład przeprowadzają się lub zmieniają pracę. Wydawałoby się, że miejsce, w którym jesteście, jest totalnie dla Was i właśnie w tym trzeba się gdzieś rozwijać. Czego nie robić, czego unikać. I zobaczcie, jest to karta trójki buław, czyli karta bramy. Karta, która mogłaby mówić o ewentualnym oczekiwaniu na przyjście czegoś nowego. Informacja jest taka, żeby rzeczywiście nie czekać, tylko po prostu zmieniać. Jest to czas, żeby wdrażać gdzieś wszystkie swoje poprzednie plany, wszystkie gdzieś swoje poprzednie, powiedzmy tak banalnie, marzenia i cele po prostu. Kwiecień miesiącem działania, ryzykowania, inwestowania. Ta trójka buław też mogłaby sugerować, że jeśli już teraz bądź niedawno były jakieś większe zmiany w Waszym życiu, to wypadałoby dać po prostu temu szansę, dlatego że gdzieś najprawdopodobniej jest to totalnie dla Was. Czy praca, czy nowe mieszkanie, czy jakaś nowa relacja. Ale a propos nowych relacji, to przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla Was ogólna energia w tej kwestii? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka? Zobaczmy, jak Wy się przedstawiacie w miłości w kwietniu. Też zapomniałem dodać, chociaż chyba dodałem, że co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka wcześniej. To jeśli nie mówiłem, to dodaję teraz. Rada dla Was. I czego raczej nie robić, czego unikać. No dobrze, sama karta wypadła, to już ją sobie weźmy. Słuchajcie, powiem tak. Ktoś z Was może mieć sporo obowiązków, bądź w ogóle bardzo się poświęca edukacji lub pracy, życiu zawodowemu i to może gdzieś wpływać na Wasze relacje, albo w ogóle nie macie czasu na poznawanie nowych osób, zwłaszcza do singli, albo gdzieś w relacjach, w związkach może być poczucie z drugiej strony, że jest za mało czasu dla niej bądź dla niego. Ale spokojnie. Zobaczcie, z przełożenia macie kartę umiarkowania i dla związków, dla relacji. Ta karta mogłaby sugerować, że jest poprawnie, że jest przyjemnie, bez jakichś tutaj wybuchów złości, ale może być momentami troszeczkę zbyt rutynowo. Mi się gdzieś wydaje, że wypadałoby i przydałaby Wam się po prostu zmiana rutyny, czyli zrobić coś wspólnie, inaczej aniżeli do tej pory. Jeśli na przykład nie żyjecie razem, tylko jedno odwiedza drugie, to może wypadałoby w tym miesiącu zacząć spotykać się u tej pierwszej osoby lub może zupełnie gdzieś indziej. Słuchajcie, jeśli chodzi o single, to dla Was z przełożenia karta umiarkowania, która przedstawia tę leśną wróżkę, mogłaby, słuchajcie, mówić o tym, że w tym miesiącu będzie raczej spokojnie, jeśli chodzi o uczucia i emocje. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy coś się tutaj zadzieje, ale Wy też przedstawiacie się jako osoba dosyć zajęta, ewentualnie ktoś, kto nie cierpi w związku z brakiem posiadania partnera lub partnerki. Macie po prostu gdzieś inne obowiązki. Zobaczcie, dla związków w ogólnej energii jest dla Was karta dziesiątki mieczy. A dziesiątka mieczy mogłaby właśnie przedstawiać nie tylko, słuchajcie, zrezygnowanie i brak polotu, ale ewentualnie po prostu jakąś rutynę. Na tej zasadzie, że
jest poprawnie, ale gdzieś nie czujecie takich emocji, takich większych, na tej zasadzie, że jedno o drugie się jakoś specjalnie nie stara, nie zabiega, tylko myśli sobie, a no to jesteśmy już razem, nie trzeba psuć, ale też właściwie nie trzeba dawać z siebie nie wiadomo ile, no bo już gdzieś i jesteśmy razem. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. 10 mieczy mogłaby sugerować, że ktoś z Was po pracy intensywnej, zwłaszcza jeśli to jest nowa, no nie ma siły na baraszkowanie i to może wkurzać drugą stronę. Zobaczcie, dla singli w ogólnej energii jest dla Was 10 mieczy. No, a właśnie 10 mieczy mogłaby być kartą poddania się, braku przepływu albo w ogóle jakiegoś marazmu. I nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi o to, że wpadacie w jakiś smutek ze względu na nieposiadanie partnera lub partnerki. Raczej po prostu w tym miesiącu nie macie siły albo czasu na randkowanie i poznawanie nowych osób, zwłaszcza w połączeniu z kartą umiarkowania. Za dużo może się nie zadziać u singli, ale poczekajcie, bo mam jeszcze Wam coś do powiedzenia. Coś tam jednak może przyjść. Zobaczcie, partner lub partnerka w związku pokazuje się jako karta 8 buław. Jest to karta szybkości, karta komunikacji i szczerych rozmów. Wydaje mi się, że jakaś szczera rozmowa Was czeka, w związku z tym, że na przykład druga osoba się piekli, że za mało czasu jej bądź jemu poświęcacie, albo za dużo pracujecie. Ewentualnie jest to informacja, że Wasza druga połówka może rzeczywiście tak jakby zabiegać, domagać się adorowania, domagać się jakichś tutaj ciekawych, nowych rozwiązań, bo może lekko jemu bądź jej się nudzi i czeka na Wasz krok. Jeśli chodzi o to, co przychodzi do singli, to zobaczcie, jest tutaj 8 buław. I z jednej strony jest to karta szybkości, załatwiania, ognia pasji, więc gdzieś najprawdopodobniej obowiązków będzie dużo i może brak czasu nastąpi, jeśli chodzi o spotkania towarzyskie, ale słuchajcie, 8 buław to karta komunikacji w internecie najprawdopodobniej i jest to informacja, że coś tam pojawi się na horyzoncie w internecie, na aplikacji randkowej, na jakiejś stronie, więc jeśli naprawdę nie macie czasu, żeby fizycznie się z kimś spotkać, no to róbcie już rozeznanie w internecie na maj, może wtedy się uda z kimś spotkać. Zobaczcie, w związkach przedstawiacie się jako karta Asa Monet i As Monet to karta takiej pewności, zwłaszcza w połączeniu z kartą umiarkowania, czyli jesteście gdzieś w pewności a propos czyichś uczuć, jesteście gdzieś w pewności, że ta relacja jest dla Was, ale z jednej strony możecie troszeczkę działać za bardzo rutynowo i drugiej osobie być może się nudzi, albo Wam. Ewentualnie As Monet przedstawia Was jako osoby, które rozpoczynają nowe przedsięwzięcia zawodowe, edukacyjne, bardzo skupiają się na pracy i samorozwoju i przez to możecie nie mieć do końca czasu dla drugich połówek. No ta karta mogłaby też przestrzegać przed tym, żeby nie mówić za dużo o pracy w domu, bo może to wkurzać. No i zobaczcie, single, Wy jako karta Asa Monet, no to jest dosłownie identyczny przekaz, że być może jesteście tak zaaferowane swoim życiem zawodowym czy edukacyjnym, że po prostu nie macie w tym miesiącu czasu na poznawanie nowych osób. Chyba że jest to też przekaz dla osób, które czują się dobrze jako single i singielki i wydaje Wam się, że nie potrzebujecie nikogo w swoim życiu. To może być najprawdopodobniej tylko i wyłącznie przykrywanie swoich prawdziwych potrzeb. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta Pazia Kielichów. No a Paź Kielichów jest osobą, która przyjmuje inicjatywę, coś proponuje. Jest to osoba, która lubi sobie poflirtować i wprowadzić jakieś, może nawet nie udziwnienia, ale nowości w Waszą relację, czy może w Wasze życie łóżkowe. I rada jest taka, żeby rzeczywiście na wiosnę odświeżyć gdzieś sposób, w jaki ze sobą, sypiacie albo spędzacie ze sobą czas.
wprowadzić coś innowacyjnego i nie czekać, aż druga osoba to zrobi. Rada dla... nie motocykl, tylko klakson na potwierdzenie. Rada dla singli: paść kielichów, zabawić się, w ogóle rozerwać i nie skupiać tylko i wyłącznie na pracy, edukacji, czy na przykład wmawianiu sobie, że jest mi dobrze, jak jestem singlem bądź singielką. Jasne, nie mówię, że wcale nie jest Wam źle, że nie jest Wam dobrze, ale uważajcie, żeby gdzieś nie używać tego jako wymówkę dla nierandkowania. Paść kielichów, tutaj ktoś może być ciekawy w internecie, dać się zaprosić na randkę. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Jest to karta 10 monet, momencik. Ale siorbnąłem chyba, wybaczcie. I 10 monet mogłaby mówić o rutynie, dosłownie. Rutyna gdzieś nie będzie Wam jakby odpowiadała. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby nie obawiać się, wspólnie inwestować w remonty, w jakieś inwestycje typu, nowe auto, a może słuchajcie, nie obawiajcie się inwestować w rozwijanie jakiejś wspólnej pasji, która niewątpliwie Wam się przyda. Czy tam akwarystyka, czy wędkowanie, czy chodzenie na tańce, czy na garncarstwo. Wspólnie coś razem zainwestujcie w rozwój relacji. Może w terapię, słuchajcie, wspólną. Czego nie robić, czego unikać dla singli? 10 monet. Słuchajcie. Unikać romansów w pracy, w szkole, na uczelni, ale też jest taka jedna rzecz. Bo 10 monet to jest karta rodziny i to też dla związków. Nie pozwalać, żeby rodzina i bliscy wtrącali się w Wasze relacje i mówili Wam, co macie robić. Single, nie unikajcie też tej 10 monet, czyli przyzwyczajenia się do bycia singlem i singielką i tak machnięcie ręką. Po co mi to? Już tam. Za stary jestem, za stara. Przejdźmy teraz do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Słuchajcie, powieliła się karta, jest ta sama, która w czytaniu ogólnym, ale w innej talii. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Transformacja. Co odchodzi do przeszłości? Bliźnięta, jak Wy się przedstawiacie, jeśli chodzi o tę sferę pracy i finansów w kwietniu? Jaka będzie dla Was rada? Tak przez chwilę się zastanawiałem, o co tutaj chodzi, ale już rozumiem. Od razu Wam powiem, że warto oszczędzać albo zacząć w ogóle oszczędzanie, jeśli tego nie robicie. Pojawiło się kilka sprzeczności, ale nie jest to złe. Już mówię, o co chodzi. Zobaczcie, z przełożenia jest karta 10 monet. Karta, która sugeruje rodzinę, więc mam gdzieś wrażenie, że na bliskich możecie liczyć, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Inna jest taka sprawa, że ta karta mogłaby mówić o obfitości finansowej i stabilizacji finansowej, więc gdzieś tutaj najprawdopodobniej nie musicie się przejmować Waszą sytuacją. Jest więcej niż mniej, jest bardziej na zero aniżeli na minusie. 10 monet to też informacja, że najprawdopodobniej trzeba będzie w tym miesiącu sporo zainwestować pieniędzy w dom, w mieszkanie,
w remonty, coś, co jest związane z waszym bezpieczeństwem. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was karta Trójki Kielichów. No i znowu jest to karta, która pokazała się dla was w ogólnym czytaniu. Karta świętowania, radości, zadowolenia, powodu do wzniesienia kielicha. No, gdzieś najprawdopodobniej może być to związane z polepszeniem sytuacji materialnej, zawodowej. Może być to też związane z tym, że komuś się trafi niezła ekipa remontowa bądź ciekawa oferta pracy. Jest się z czego cieszyć. Bardzo dobrze. Tutaj zobaczcie, przychodzi do was karta śmierci. Ja ją bardzo lubię i zwłaszcza w tej talii. Ona jest taka bardzo wymowna. Karta śmierci oznacza transformację i nowy początek, który może być absolutnie związany z nowym początkiem, jeśli chodzi o pracę. To jest naprawdę dobry miesiąc na to, aby zmienić pracę, ewentualnie żeby poprosić o podwyżkę, żeby porozmawiać o awansie lub ubiegać się gdzieś o swoje prawa lub o to, co wam się należy. To odświeżenie może być też związane właśnie z remontem domu czy mieszkania, w które gdzieś najprawdopodobniej sporo inwestujecie. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta Rycerza Kielichów i to jest bardzo ciekawe. Gdzieś dlatego, że Rycerz Kielichów jest taki, trwoni pieniądze na przyjemności, na sprawy, które nie są jemu potrzebne, na sprawy, które są związane z jakimiś, imprezami, z takimi, dosłownie rzeczami, które nie są istotne, sprawami, bez których przeżyjecie. I ta karta odchodzi do przeszłości. O co chodzi? Wydaje mi się, że w tym miesiącu więcej inwestujecie w swój rozwój, albo na przykład w mieszkanie, czy w swoją, edukację, aniżeli w jakieś przyjemności i rzeczy, które które są zbędne, po prostu. Rycerz Kielichów mówi, że jesteście uważni lub uważne, jeśli chodzi o szastanie pieniędzmi na lewo i na prawo. Tym bardziej, że, zobaczcie, wy się tutaj przedstawiacie jako piątka monet i tak, jest to karta braków finansowych lub tęsknoty, ale ta karta przedstawia was, a nie ogólną energię, czy energię z przełożenia, bo tam macie raczej świętowanie i obfitość. I o co tutaj chodzi? Wy pokazujecie się jako piątka monet, karta, która pokazuje zamknięty skarbiec. O co chodzi? W tym miesiącu oszczędzacie, nie ruszacie oszczędności albo rozpoczynacie oszczędzanie. Zaciskacie pasa, ale nie dlatego, że trzeba, tylko dlatego, że chcecie, bo być może zbieracie na coś większego, albo w tym miesiącu inwestujecie w swój rozwój lub w swoje na przykład mieszkanie. Jeśli na przykład dostajecie więcej pieniędzy w pracy, nie wydajecie ich, raczej odkładacie, żeby czuć się bezpiecznie. Zobaczcie, w Radzie jest dla was karta maga, karta magiczki, czy tam alchemika, alchemiczki. I ta karta pokazuje kogoś, kto jest doświadczony, wykształcony, ma wszystkie narzędzia do tego, aby coś wykonać. Czyli jest to informacja, żeby tak, prosić o podwyżki, dyskutować o pieniądzach, zmieniać, wykazywać się zawodowo. Ta karta też właśnie sugeruje kogoś, kto jest lekkoduchem, więc tutaj raczej bym nie radził wydawać pieniędzy na to, co jest wam naprawdę niepotrzebne. Lepiej oszczędzić, później mieć więcej i mieć coś lepszego. Karta maga ewidentnie też sugeruje, że warto inwestować w swój rozwój. Jeśli chodzi o kursy dodatkowe, być może dlatego też możecie w pracy osiągnąć więcej, pieniędzy, czy dostać awans, bo macie lepsze wykształcenie, bo więcej umiecie i umiecie to pokazać. Czego nie robić, czego unikać? Karta rycerza mieczy i, rycerza buław, który przedstawia osobę rozjuszoną, wybuchową, ewentualnie osobą, która działa pod wpływem emocji, chwili, i takich impulsów. I jest to właśnie informacja, żeby
nie wydawać pieniędzy w momencie, gdy na przykład zobaczycie nową torebkę, czy nową konsolę, czy nową grę, czy w ogóle jakąś zachciankę, która nagle Wam się pojawi w głowie. Zastanowić się, bo gdzieś być może nie potrzebujecie tego, a dzięki takiej wstrzemięźliwości będziecie mogły przeznaczyć pieniądze na coś większego, jak edukacja, co długofalowo da Wam lepsze rezultaty. Rycerz buław też sugeruje, żeby inwestować w samochód bądź mieszkanie, coś co daje Wam bezpieczeństwo. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć i papa.